Tak jest w wypadku Franciszka Pieczki, aktora, którego znałem jako widz z Teatru w Nowej Hucie. Widziałem go w spektaklu Myszy i ludzie i był fenomenalny, cały spektakl był fenomenalny. Są aktorzy, których szalenie cenię. Dla nas aktorów to była gehenna. To była gehenna. Oni nas coraz bardziej brudzili. Coraz bardziej do tym pyłem węglowym. Bardzo bym chciał grać i żebym musiał pokonywać takie uciążliwości i tak dalej. Papież nie boi się ludzi prac. Wyszedł spośród nich. Wyszedł z kamieniołomu na Zakrzówku, a potem z Nowej Huty, poprzez wszystkie te środowiska, poprzez własne doświadczenie pracy. Śmiem powiedzieć, ten papież nauczył się na nowo Ewangelii, na pracy ludzkiej. Nie spełniają się te słowa Stworzyciela. W pocie czoła pracował tutaj rolnik. W pocie czoła pracuje tutaj hutnik. Mądlewa i powiestka. Jeszcze dało co powiedzieć panu profesorowi, jak to się robi maśnicki narobienie nie masła i putnie. Tak, na pewno dla pań to taki czas bardzo zajęty. Zaczyna się od planowania, jakie zakupy, aby na stole wielkanocnym nie zabrakło. Czy zdarzyło się wam, że na przykład przed klasówką nie mogliście spać ze zdenerwowania? Tak, nie mogłem zasnąć. Wziąłem odpowiedni środek, nazajutrz nie byłem w stanie odpowiednio pracować na wystarczających obrotach. Spałam przed klasówką, ale oczywiście nerwy były wielkie, więc rano musiałam zażyć jakiś proszek. No mi się zdarzyło nawet więcej niż nie przespać nocy, jako że... To jest nie tylko słaba odporność psychiczna, to jest, powiedziałabym, słaba odporność psychofizyczna, bo zarówno pod względem fizycznym oni są nieodporni, jak i pod względem psychicznym. To się wiąże ze sposobem życia. To jest smutny skutek cywilizacji. Nie są w ogóle zahartowani, nie umieją znosić ani głodu, ani chłodu, ani pracy fizycznej. I dzieci, zwłaszcza miejskie, żyją w sposób niehigieniczny. Rozpowszechniona metoda, powiedzmy, późnego chodzenia spać. Cała gromada młodzieży właściwie nie dosypia. Ruchu fizycznego nie mają, pracy fizycznej nie mają gdzie wykonywać. Nawet jak ja czasem w poradnikarze, to się pytam, no co mam robić? Nawet węgla się nie nosi, bo jest centralne ogrzewanie. Z drugiej strony bardzo trudno jest wytłumaczyć rodzicom, że mają dzieciom stwarzać trudne warunki. A przecież naprawdę trudne warunki życiowe to są dobre warunki wychowawcze. Pani, ja tako staro jeszcze muszę łapatować. Płakać mi się chce. Całe lato drabloj, a całą zimę łapatę w gości trzymuj. Trzajno łapatować. Jeszcze nam kazują chłodniki łatkidować, się wykształciły za nas pieniądze, a teraz jeszcze nam starym dziadom kazują chłodniki łatkidować, zamiast oni mają tu robić. Idzie straż miejska. Mandat! Mandat! Wyobrażam sobie tą zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą nakręci, śrubkę naciśnie, jakaś trąba zamiast mnie gadać zacznie. Pusty śmiech mnie bierze, że ten biedny mój głos ode mnie oddzielony przestał nagle być moją własnością i należy już nie wiem do kogo i nie wiem do czego, do trąby czy do jakiegoś akcyjnego towarzystwa. Tym bardziej, że na pierwszym spotkaniu w sezonie nie można liczyć, żeby gracze mieli specjalnie dużo siły, żeby byli w dobrej kondycji. Trzeba jakoś przetrzymać ten okres naporu ruchu, który teraz przesiaduje po prostu na połowie garbarni. Udaje się to garbarni w całej pełni, gdyż jak dotychczas po przerwie nie straciła jeszcze ani jednej bramki. Piłka jest na połowie ruchu. Zdryblował jednego gracza, podał do środka. W środku ma piłkę Nowak, strzela na bramkę. Tatuś broni, wybija na rzut rożny. W zdrowym ciele zdrowy duch. Mecz Garbarnia kontra Ruch
Najstarszy zachowany fragment reportażu sportowego, rok 1938. Wagony do niej podoczepiali, wielkie i ciężkie, z żelaza, stali i pełno ludzi w każdym wagonie, a w jednym krowy, a w drugim konie, a w trzecim siedzą same grubasy. Siedzą i jedzą tłuste kiełbasy. Wszystkie swoje plany w kuchni zrealizować w pełni. Doch nikt nie był ter witalści. On wyjechał we wrześniu w 89, a ja w lipcu 90 roku. I ludzie zaczęli nazywać to źródełko źródełkiem borowego. Czy ktoś z waj wie, skąd się wzięła ta płezwa? Jeśli nie, ty płesła hejta. To źródło ma dość taką ciekawą historię. No tu jest od niepamiętnych czasów. 90 roku. Przed wiele wieka ma do sferów przecygnole Łejcowie cystersowie. A Słowaków mnie nie porozumieli, lim Polaków. On chwilę i rozmawiał po włosku. Się tak złożyło, że ten zespół prowadzę. Chcę wam powiedzieć, że Kurpsie z natury to są żartobliwy naród. I z każdej biedy mogą wyjście znaleźć, bo te zienie tutaj słabe, nieurodzajne wykształciły charakter w człowieku taki, że nie przejmuje się ciężkimi sprawami, bo jakbyś człowieku nie patrzył na życie u nas z przymruzonymi łocami, to byś się zazdesł w tym życiu. Dlatego też ja, że jestem w stroju tutaj naszych pradziadków, to też i będę mówił do was mową naszych pradziadków gwaru kurpsiosko, bo tak nie się lepiej odnaleźć. No to w żartach wam opowiem, żeby was tu troszeczkę rozrusać, też i ta gwara, to trochę tam posprzewam i o kurpsiowszczyźnie z przymruzonymi łocami poziem, to też moje przedstawienie będzie. Słowo ciul na Śląsku oznacza takiego oszusta, łajzę, takiego pieruna, którego nie lubimy. Ale te słowo ciul ma też inne zastosowanie. Na przykład można powiedzieć, że czegoś je w ciul, czyli czegoś jest dużo, mnóstwo, tak ogromnie. Możemy też powiedzieć, że ktoś nas zrobił w ciula, ale możemy też powiedzieć, że ktoś nas ociulał. Ale taką ciekawostkę wam powiem, bo Jorzych jest ze Śląska i Jorzych taką Śląską dziełcha i ja wam powiem, Jorzych nie powiedziała, że ktoś jest ciulem albo co. Do mnie to, Jorzych jest chyba zbyt grzeczny na to i do mnie to jest zbyt takie złe. No, to takie ten, już prędzej by, że właśnie powiedziała, że czegoś jest w ciul dużo, nie? Że fest ogromnie i tak dalej, no ale tak to ja fest rzadko tego używam. No i teroski, już wszyscy wiemy, co to jest Bundslok. Ale toż po jakiemu to się mianuje Bundslok? Bo było, a w zasadzie... Uja się jeszcze raz do wszystkich. Kto są wobec swego sumienia nie może, powinien wyjechać na wierzch. Strajk to nie musi być zajęcie dla wszystkich. A głupi ten, co się sam siebie wstydzi. Tego twórcy tej lwowskiej fali, też magistra praw, który ze mną siedział nie w jednej klasie, ale w jednej ławie szkolnej. Myśmy się znaleźli razem w 3. klasie gimnazjalnej, kiedy ja repetowałem tę klasę, bo byłem straszny makabunda i baciar w szkole i repetowałem i wtedy się zeszedłem z Budzińskim i posadzili mnie z nim razem do jednej ławki, ażeby ten Budziński miał dobry wpływ na mnie, szczególnie jeżeli chodziło o zachowanie. W ciągu 6 miesięcy my obaj mieliśmy te same obyczaje nieodpowiednie, bo ja miałem ten wpływ na niego taki, że ja zrobiłem z porządnego chłopca takiego baterusa w gimnazjum, że trudno było wytrzymać. Nikt sobie nie zdaje z tego sprawy, że cały budżet fali lwowskiej był 200 złotych. Na tych wszystkich ludzi. Szczepko, Tońku, Budziński, Aprikosen, Francji Untenbaum, Józef Wieszczek, Majewska Wlada, to wszystko, na to wszystko było 200 złotych. Czasem się zdarzało tak, że dla Budzińskiego zostało 5 złotych. Budziński mnie przedstawił panu Kazimierzowi Janowi Wajdzie, który studiował na Politechnice Chemii. Przyjechał Schiller do Lwowa, zaproponował jemu rolę. On zagrał tę rolę w teatrze. Czas ima miejł na modlitwie, robóce, nauce i przepisywaniem ksągów.
Mało kiedy wychodzili dali jak za klasztornym murem. Jak Borowy umarł w 1932 roku, no to pozostali jeszcze ci dwa bracia, duchowni. Jeden był Maciej, a drugi Andrys, ale ludzie to ich dali nazywali Borowymi. jechali z Gdyńska do Szczecina. Mamy długą drogę przede mną. Schrzaniają z drogi na boki, żeby ich nie przejechać. Czasowo się dogadujemy, jest porządnie, jest tam. Jest super pogoda. Hej, koliko ci trwało, aby si povedala, že už teraz nemám problém rozprávať po rusky, už teraz sa cítim OK a môžem... Jachało są długie i płymały. Nie byłaby taka próżna dziedzina jak tu Tatania. No to tu nie dni tu na tym szuru. Wioski było za 10 gospodarzy, to 2 studni tylko było. A jak się dogwarala ze nimi? A gwarom? Rozprawiali, że u nas ta woda jest lecznicą w tym źródełku. Wycisnął pięto, te wiesz, na bagnie to wodę, a te robaczki to takie drobniutkie krążą, tak wiesz, gęsto, bo to brudna woda. To chusteczko się taką higieniczną, jeszcze drugą. No i jezioro było, to też z tej strony do jeziora wszystkie wiadrami chodzili kobiety, bydło gnali, koni gnali, wszystko. Minęło prawie lezno i kierowało się w stronę Zikowa. A te, co mieli potem na środku, tam wioski, tak więc mniej pod brzeg tutaj, pod te jezioro tam było i tak, to jak raz mój ojciec należał. I to dawni ludzie to bardzo dużo chodzili tu togi na tę wodę. Temu też jak podwyższy klasztoru w sferach, jachu nazud z italści. Tak si to tady budeme rozebírat tak, že vám budu dávat jak různé tipy, jak si připravit třeba tu italskou pastu správně, jak můžete najít tady ve videu. Nebo se taky dozvíte vlastně tu historii těch pokrmů. Był często zmierzały. Jak przyszli Borowi tu do Lipnice, to oni się tym źródełkiem zaopiekowali, bo to było podle ich parcele, tu mają parcele. Kopali wędol, się przesadzi i to się pije. no tak była szeroka, tak jak ten stół. I potem szerokość, długość i tak. I potem kładli drzewo. Musi na to być dorodne drzewo bez synków, potem to trzeba porządnie wysuszyć, wyheblować. I te drzewo robili ściany. No i składać dookoła, dookrągla. Zarzynali. I no w obu końcach równo. Przybijali gwoździami i gnali to na 14 betony. Tym drzewem było zona. I tam już znaczy wyczyszczono dobrze, tam takie jest glista ziemia, bo jak glina albo będzie jaki piasek, to woda będzie brudna. Zawsze zabrudzona. A jak znaczy taki glej twardy ją, że nie puszcza tego z siebie, no to woda czysta. Dookoła. U spodku były serce, a do góry były wązice. No to była kolonia. A potem już jak więcej, no to jakiś powłoczek nazywali. Ako sa volá? Jak sa jmenuje? Ludzie zaczęli nazywać to źródełko źródełkiem Borowego. Choć dnie było tyle niedługsze, bo prawie wypadały sobotcin, to je wileja Świętego Jana. Mieli po 12 hektary, a jak komu mało było, kto sprzedawał, to mógł jeszcze sobie dokupić. Bo w lecie išli na żniwo, tyle się zarobiło tam zarna, co było w zimie, chleba, mąki. Io più delle volte lo mandavo via perché era piccolino e la mamma da solo chiamava Nicola, vieni su Nicola. A chłopi szli do roboty, pieniądze zarobili, ta za to nie była tam bardzo wielka chudobina. Ale już tak, kawala nie ma, już kosą nie koszą, cepami nie mnócą. Maszynami niestety już wszystko zmieniło się, no bardzo. No to się rafało ten lin, poszło się do rzeki, tam się go zamoczyło do wody, się go pięknie wyczesało, opletło fajnie na takie plecionki, co jedna gorstka tego było. To potem my to przędli. Jak ja jeszcze byłam nawet młoda, byli zabawy, było, ale już teraz nie ma, zanikło. Już nie ma, bo nie ma młodych. Prędzej nie mówili panny, no gadali dziwki.
Babka nosiła, to hej, tak nie wiadomo spódnica, bo suknia, nie? To tak od długo później, wszystkie. Kawalerowie się posłodzili, śpiewali wtedy. Però era più le volte che lo facevo giocare magari e allora già lui aveva un grande tiro, si vedeva che era un bambino preparato. To my robili koleby, było radość, to była udziała wtedy, tam to śpiewali. Kako bi povedal ovi grad enemu šeljadu, ki ga ne poznaje? Što bi mu rekel, da ovoga grada? Ja, dobro. Kad do moga krva ja ne bi živel. Kad vode se širima, krv se stiska. Ja odjek je z 80 godin, kad živim, hvala Bogu. Приємно познайомитися. Nieraz zobaczymy tak, że nie było to prędzej czasy. Oj, panie, bieda była i więcej nic. Żeby nie to było. Żeby to domowe, bo swego, jak wiemy, już prosiaka nie mamy, bo Boże. No tak było wesoło, że skoro godać. Przeokropnie wesoło było. To jeszcze za cara było porobione i tak. Od nepamintnych czasów. Pirmas dalykas, kuris man kyla mintyse, tai pristatyti tave kaip DJ, taip, disk žokėja, taip, kuri groja techno muziką, taip. Harmonija była, wszystko grali, śpiewali, tak okropnie było pięknie, no. Po południu trening, także wyjeżdżali, godzina 6 rano. Ale dobrze było i było bardzo wesoło. To źródełko było, sprawiali, że u nas ta woda jest liecznicą w tym źródełku. Łeni późno wyjechali ze Gdyńska i wymyśleli sobie stać na noc w karczmie w Lniskach. Za szczyt po lewej stronie wyzdrzele, jak na łąkach wije sobie kruncy Redenia. To pisali, klinknął przy tym źródełku i pomodlił się, no jako ta te modlitwę to ja nie wiem, jako ta odmówił. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Ale więc klinknął i modlił się i nabrał tę wodę do dzbonecka i no i potem to jest. Najprzód łena płyna daleko od nich, później droga przybliża się do nich. Na ostatku oni dojechali do mysty na Strzelence, tej oni skręcali w prawo do karczmy. Na przykład my tu, i to jest dość ciekawa rzecz, jak my te krowy posali, to my tu tą ulicą goniali te krowy. Krowy, kura tam była, synie tyś. Już prosiaka nie mamy, bo Boże. I wedle nich stoił koń. Bo to musi się nawzajem uzupełniać. Czymże było życie bez przyjaźni, tak? Czy bez miłości? Dla mnie bez wiary. Byłoby kompletnie bez sensu. Ja se chcę prostować i wele, no, nie wiem, tak krzewu, a iż bardziej krzewszy zostaja. Nie mogę sobie prostować, błęli mnie ten chrzept jak piernik, nie mogę sobie prostować, musia dochrobić. Ta woda jest liecznicą w tym źródełku. W Kaorle, to jest gdzieś 20 minut od Jezolo, nic mi nie mówisz. Lewak je robię ta dołe porządzeni. Kto to za mnie zrobi? Weże szyki mnie rada, bo doki tak nie mogę siedzieć. My w tych czasach strasznie pędzimy. Meslu podweźcie i biegł z mrodzińcami klasztoru. Tak samo robiło się i putnie na wodę. To wszystko jest twoja robota. To było w zimie. W ten sam sposób, jako i te Maśnicki. No za te putnie to były nie okrągłe, a podługowate. Takie jak wanna. I oni tu przyjeżdżali, kupowali, jak tam było, zasilali się. Najwięcej babcia powiedziała, że my tu Polaki i my tu Polaki. Takie mama korzenie polskie, mamy imiona polskie. I wzrastaliśmy, jak nam babci opowiadali i o drodze krzyżowej, i o gorzkich żalach. Tacie śpiewali. Mnie widzi się, że nawet teraz nuta nie tak, jak mnie babcia śpiewała te pieśnie. To te krowy gdzie leciały do tego źródełka, bo uno było w ten czas był taki kadłubek mały i niski. To było w zimie. Bet jau 18-20 metų skaitydavosi normalu. Nu, nenormalu, aišku, vis tiek jauna, bet taip į tave nepažiūri, kad skandalas atrodo. A do drąga potem jeszcze dawali tutaj takie znaczy dociągania wiadra. Wiadro było drewniane, łokute po kowalsku, dobra sztaba, żeby nie bilacie, bo to jak na wioskę na tyle ludzi robili i na bydło i na wszystko. No to tak te krowy to leciały do tego kadłubka
żeby się napić. A która była mocniejsza, to przyszła ku niej, ku tej drugiej wypchała je, żeby się napić tej wody. A ty zaraz poniżej miały potok. A jenejo, żeby takie przeniósł do naszego jeziora Karsyńścigłe, myślał w swojej cmyrce, aby choćby do łykłemia. Płet weź prawie łyzdrzył je z daleka i lubny uśmiech na szterk rozjasnił jego lica. Leno zarys dzinął, tak flot jak sopłekyzał. Ceś je tyś pleścia, wadzu są nase. I talści rebe w naszych jezorach. Všetko má z vlastnej produkcie. Інгредієнти для приготування класичної карбонари наступні: це підчеревина, сіль, мелений чорний перець, яйця, спагетті або рігатоні та сир пекоріно романо або пармезан. Milujem tieto jeho syry, keď sú ochutené s peperončínom, s čili, pekorina, ktoré sú zreté v rôznych slamách. Potom vidím, že tam má novinku syr s jedlými kvetmi. Na to sa chcem spýtať. A tu mám pekorina s čiernym korením. Má aj ovčí syr, ktorý hovorí, že je veľmi... В класичному рецепті використовують підчеревину, але її можна замінити копченим беконом. Так само, як пекоріно романо можна замінити пармезаном. Príbuzný parmezánu. Vyrába aj jogurty vlastné. Že pred 2 dňami bol ten jogurt vnútri. Zaś тут jego fantazjo znał mu coś przedstawia. Mógłby jest wiele chce. To one nie ciągle do tego potoka, bo do tego gazu. Jakiś instynkt miały i to te bydlinta do tego źródełka. Te bydło znaczy tam prowadził, ale musieli dawać jeszcze pomoc. No to na tym jednym ogrodzie nie mógł budynków znów postawić, tak? Jak nie mógł budynków postawić, to sąsiad dawał swoje z jednej strony, jak znaczy, no idzie budowa. Było i wnet ciemno. Oddale swoje kłenie do stajni, jak była wnet ful. Znat, że w karczmie było dys wiele głyscy. Po prywdze, jak oni wlezle ran, wyzdrzele wnet wszedci ławe zająte. Ledwo się nalezle dlise plac. Ryza dyrowa pera niedzel i zykłennik miał ju te dost. Był to chłop dość przese i temu był debeltno utydlony. Na rozwieseleni miał bluz jedna rada. Przebyciec coś maka jednego jestkły, ja ci dostał na wiecierze łodząkłewny w kleśtorze w komu. Так, якщо будете у Римі, зверніть увагу, що на кожному кроці зустрінете паста ала карбонара, тому що римляни дуже люблять свою традицію та бережуть її. Nieraz zbacujemy tak, że nie było trzeba prędzej czasy. Ale już tak, kawala nie ma, już kosą nie koszą, cepami nie mnócą. Maszynami niestety już wszystko zmieniło się, no bardzo. No to się Rafał, ten lin, poszło się do rzeki, tam się go zamoczyło do wody, się go pięknie wyczesało, opletło fajnie na takie plecionki, to jedna gorstka tego było. To potem my to przędli. Jak ja jeszcze byłam nawet młoda, byli zabawy, było, ale już teraz nie ma, zanikło. Już nie ma, bo nie ma młodych. Prędzej nie mówili panny, no go dali dziwki. Babka nosiła, to hej, tak nie wiadomo spódnica, bo suknia, nie? To tak długo pozim, wszystkie. Kawalerowie się posłodzili, śpiewali wtedy. Všetko sa robí rukami, trošičku. To my robili koleby, było radość, to była udział wtedy, tam to śpiewali harmonię, była wszystko, grali, śpiewali, tak okropnie było pięknie, no, ale dobrze było i było bardzo wesoło i nieraz zbacujemy tak, że nie było trzeba prędzej czasy. Oj, panie, bieda była i więcej nic. Zabijeno było. Mėlyna kažkokia. Mes vadiname karčerę, kaip kalėjimas. Grinai atrodo taip. No tak było wesoło, że skoro godać. Przeokropnie wesoło było. Moja drachna, taką malinku, ciasto mało, w takich szerokich citlach biedna chłodza.
co wedle szerokich byczków mieszka, wedle stajszewa, w maleńkim budynku. Słoma na dachu, w chlewie krowy, kurę tam była, synie tyś. I wedle nich stoił koń. I ta biedna białeczka mały, musia sama to wszystko łeb robić. Musi na to być dorodne drzewo bez synków i musi się posypać na jakoj na bunty. I no w obok końcach równo. Potem to trzeba porządnie wysuszyć, wyheblować, no i składać dookoła, dookrągla. Maśnicka się składa z berniorek. Tych berniorek zależy kieloch tu chciał maśnickę. Czy na 10 litrów śmietany, czy na 5, czy na 3. Kto chował kozę, to mu wystarczyła i litro maśnicka. Trzeba było 16 berniorek dookoła. U spodku były syrse, a do góry były wązice. A najlepsze na maśnickę to było drewno, co stawił pierom do smyrekacy do jedli. Tak samo robiło się i putnie na wodę. I no za te putnie to były nie okrągłe, a podługowate. No to była kolonia. A potem już jak więcej, no to jakiś powłoczek nazywali. Ale przeważnie tak mieli po 12 hektary. A jak komu mało było, kto sprzedawał, to mógł jeszcze sobie dokupić. Nie byłaby taka próżna dziedzina jak tu Tatania. No to tu nie dniw tu na tym szolu. Aj panie, bieda była i więcej nic. To jeszcze za cara było porobione i tak. To mieli w kawałkach te ziemię rozrzucono i bydło znów wyganiali ogół. Pasterz był, co już te bydło znaczy tam prowadził, ale musieli dawać jeszcze pomoc. No to na tym jednym ogrodzie nie mógł budynków znów postawić. I tak, jak nie mógł budynków postawić, to sąsiad dawał swoje z jednej strony, jak znaczy, no idzie budowa. I jednego razu przyszła z takimi piątoklasa, no i Joś nie mogła dosłownie uwierzyć, że nasze tu dzieci z tej dziedziny są. I chłopiec się pyta na krosna, co to takie? Na tym się syje? On nie wiedział, że na tym się po prostu tko chodniki, pokrowce, nie wiem, dlaczego to ma pokrowce. Także no ja jako tu mieszkanka tej dziedziny możemy powiedzieć, że to jest wielko dobroć dla tych młodych, bo oni dzisiaj są naprawdę już tak jak dzieci z miasta, nic nie wiedzą. Ja ostatnio, jak uczyłam w tamtym roku edukacji regionalnej, pytam się im tak, co to oznacza łapda? No i sekund, 3 minuty nikt to w klasie nie wie. Dopiero taki Krzysiek, taki urwis mamy, go da, to piłka. Bo my kiedy go dali właśnie, nie wiem, gramy w piłkę i no grą w łapdę. I tak odchodzą już słowa. To jest To i cielęcina jakaś pieczona, zawczasu mamy jakieś wędlinki, teraz czasami kupujemy u gospodarzy, żeby to domowe, bo swego, jak wiemy... Zgłedzą niechętną. Na wiecierze łodzą kłewny w kleśtosz. Pani na przykład krzyczała. Pani się pyta tak, czy można zmazać tablicę? A my go dali hej. A pani, nie godość, nie mówi się hej, tylko tak. No, ja na przykład pamiętam, jak moja siostra w przedszkolu, pani się pyta, co robi pies? Ona podnosi rękę i go do bresy. A pani mówi, nie bresę, tylko szczeka. I potem, jak ona urodziła córkę, to powiedziała, że ona ją będzie uczyła od małego w języku literackim, bo jak ona była mało, to ją, no tam karcieli na przykład za to, no nie? Więc to były tego typu przykłady. Після того, як ви добре вимішали вашу пасту, вимикайте вогонь під сковорідкою та всипайте жовтково-сирну масу. Додавайте пів черпака води, в якій варилася паста, та ретельно, дуже швидко усе перемішуйте. Żeby takie przeniósł do naszego jezora Karsyńskiego. Plają wśród obski wiary, że poznański język stary to jest prymitywno mowa, zamojtano w obskie słowa. I co we w poznańskim tak gadają ci, co polski, że germańskie pochodzenie mo co drugie wyrażenie. I oni borchą się ze stego, a na dudlanie, żem za stary. Barzy kielcze się z każdego, co zawiści nam te gwary. Choć to prawda jest niezbito, o czym paplo wiara mści to, jak zaborcy panowali, rychtyk nieźle namieszali. Guli stolotną tetrali, bo Germaniec był uparty,
Zniemczyć wiary nie zdołali, co są styndy, są znadwarty. Choć we wgwarze poznanioków ciut się nojdnie niemieckiego, za tych, co im to przeszkodza, nie dum grosza złamanego. Dawno to lny przędli na te płótna, z tego szyli koszule, gacie, no wszystko, bo nie było, żeby kupić gdzie co, jakiego materiału, tylko to, co zrobili. W każdym domu prawie były owieczki. Chowali ludzie, żeby nie dać się biedzie. No to już się wszystko musiało naprząść na skarpety, na pończochy, dzieciom sobie. No i trzeba było jeszcze zarobić. Zakładam tu, mam taką nitkę, do tego przyłączam tu, trzeba to dobrze przytrzymać, żeby się przykręciło. No i potem już samo ciągnie i tylko tu się równo, żeby to było jednakowo mniej więcej, no i nie za grubo, nie za cienko. Jedną skarpetę tak za 4 godziny muszę robić. No to nie, dajmy dzień, no to jest roboty, a przebrać tą wełnę, to jest roboty bardzo dużo z tym. Przeważnie tak swoim robię. W rodzinie, no i bliskim, sąsiadom. No lubię jak to chce to. Bo samo to, że to jest potrzebne, to mi sprawia przyjemność. Na Babią Górską jesień wzięłam kołowrotek, no i tam przędłam, no i tam dużo jest takich chętnych, którzy by chcieli to robić. Chciałabym kogoś zarazić tą robotą, żeby to nie zanikło, żeby to, bo jeszcze nie wiadomo, czy nie będzie kiedyś potrzebne. No i przy tym to jest taka robota, że można o wszystkim myśleć i śpiewać, i modlić się, i co się chce. To jest ta przyjemność właśnie, że nie trzeba tak na stresy, na takie nerwy, to jest lekarstwo.